Правовое давление на режим – одно из направлений стратегии Народного антикризисного управления. Мы добиваемся привлечения к ответственности преступников режима Лукашенко в различных инстанциях. Люди, ответственные за массовые преступления против белорусов, должны понимать, что наказание по закону для них неминуемо. И пока закон не вернется в Беларусь, дела против них будут в разработке в других странах. Народное антикризисное управление делает это все в партнерстве с юристами, инициативами, экспертами и диаспорой. Варшавский адвокат Томаш Вилинский в конце декабря подал в Национальную прокуратуру Польши заявление о подозрении в геноциде и преступлениях против человечности гражданина Александра Лукашенко и его сообщников, включая Тертеля, Карпенкова, Балабу и в общей сложности еще около 20 подозреваемых. Материалы для заявления были собраны адвокатом и его клиентами. Это 10 тысяч страниц документов о преступлениях в связи с миграционным кризисом на границе Беларуси и ЕС и 30 тысяч страниц документов о преступлениях, совершенных как против белорусов, так и против граждан других стран. Как и планировалось, адвокат Томаш Вилинский при поддержке правозащитных организаций и Народного антикризисного управления подает аналогичное заявление в Международный уголовный суд в Гаге. Dzisiaj zostało wysłane do Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze zawiadomienie o popełnieniu zbrodni przez reżim łukaszenkowski, w tym zbrodni ludobójstwa, zbrodni przeciwko ludzkości, na grupie narodowej Białorusinów oraz na innych grupach narodowych oraz o zamachu na grupę ludności cywilnej dokonywaną przez reżim łukaszenkowski od 1 lipca 2002 roku do 31 stycznia 2022 roku. W zawiadomieniu wskazuje na konieczność wszczęcia postępowania przez prokurator Międzynarodowego Trybunału Karnego priomotu postępowania karnego oraz jest zawarty tam również wniosek o ściganie sprawców popełniających przestępstwa na grupie narodowej Białorusinów, na grupie ludności cywilnej, która nie tylko jest narodowości białoruskiej, ale jest narodowości syryjskiej, irackiej, egipskiej, polskiej i innych. Zawiadomienie zmierza do tego, ażeby wykazać możliwość wszczęcia postępowania przed Trybunałem Karnym w Hadze. Prokurator Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze ma możliwość na podstawie artykułu 15 Statutu Rzymskiego zainicjowania postępowania w sytuacji stwierdzenia powagi przestępstw popełnionych przez reżim łukaszenkowski. Z drugiej strony, w związku z tym, że zbrodnie są popełnione nie tylko na terenie Republiki Białorusi, ale także na terenie Ukrainy, Litwy, Polski i innych krajów przez reżim łukaszenkowski i na zlecenie reżimu łukaszenkowskiego, w tym na rozkaz Aleksandra Łukaszenki, zdaniem moim Międzynarodowy Trybunał Karny ma jurysdykcję do tego, ażeby prowadzić takie postępowanie. Białoruś jest stroną m.in. Konwencji o zapobieganiu i karaniu zbrodni ludobójstwa. Co prawda wniosła zastrzeżenia w artykule 13 konwencji, natomiast ta konwencja pozwala na wszczęcie postępowania przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym, również postępowania. Zawiadomienie obejmuje także inne czyny, w tym piractwo statku powietrznego i uprowadzenie statku powietrznego w maju ubiegłego roku. Obejmuje kwestię kryzysu migracyjnego. Przez ostatnie ponad 1,5 roku zgromadziłem tysiące dokumentów potwierdzających na zbrodnicze działania Aleksandra Łukaszenki, Tertela i innych osób wykonujących polecenia i rozkazy Aleksandra Łukaszenki, po to, ażeby zniszczyć w całości lub w części grupę narodową Białorusinów utożsamiających się między innymi z biało-czerwono-białą flagą Białorusi. Это важное заявление, которое вместе с другими инструментами должно подтолкнуть руководство различных стран к более активным юридическим действиям, к подаче заявления в Международный уголовный суд от имени правительств, к объявлению в розыск подозреваемых в рамках универсальной юрисдикции. Чем это грозит режиму Лукашенко и всем подозреваемым в преступлениях в Беларуси? Суд может признать виновным не абстрактный режим, а конкретных людей из системы. Еще до приговора Международный уголовный суд может выдать ордер на арест и объявить в розыск в Интерпол
подозреваемых в совершении преступлений.